Kijewo lotnisku. Wylądowaliśmy jakąś godzinę temu. I właśnie ratowaliśmy karty, które były sformatowane wcześniej i okazało się, że nie działają w GoPro, że występuje jakiś błąd. No i co się okazało, trzeba ponownie formatować w ustawieniach kamery, wykasować, formatować kartę jeszcze raz, żeby działała. Takie info dla ludzi, którzy będą mieli taką samą sytuację. Kolejny fajny tip na wyjazdy. Ta oto poducha, że niby poducha, czyli ten pokrowiec, który sponsor firma Edmed z Lublina zrobiła. Może to być poduszka podróżna, którą można sobie gdzieś tam pod bańkę podłożyć i w samolocie z tego korzystać. A jest tutaj w środku, a tutaj mamy śpiworek. Proszę bardzo. Śpiworek, który też waży kilogram. To jest cały plecak na cały wyjazd, który będzie trochę trwał, więc nawet taki kilogram, gdzie ma się ograniczenia bagażowe, naprawdę pomaga. No i jeszcze mamy jako poduchę, więc fajna sprawa. Mamy też prowiant sponsorowany przez Aeroflot, więc zgody jest dziękuję. Za chwilę właśnie lecę do Hongkongu przy tym samolocie. Zagadałem się trochę z koleżanką. Linia Aeroflot z Moskwy. Teraz kilka ładnych godzin lotu wezmę się z Hongkongu. Po 2 godzinach lotu z Warszawy do Moskwy, po 6 godzinach czekania na lotnisku w Moskwie i po kolejnych 9 godzinach z Moskwy doleciałem właśnie do Hongkongu. Pierwsze takie informacje bardzo użyteczne, czyli na dzień dobry trzeba wypełnić taki imigracyjny odcinek. Kolejna rzecz jest taka, że połączenia na przykład to jest 8 zł telefon, wykonanie, a 5 zł odebranie połączenia, złoty 50 za wysłanie wiadomości tekstowej. Także jest 1 listopad, 10 rano. No i będę jechał właśnie do centrum. Jestem na lotnisku w Hongkongu. Właśnie ogarniałem kwestię bagażu Jetstarem do Singapuru. Bo bagaż podręczny to jest 7 kg. Chciałem sprawdzić, jaki jest luft. Właśnie idę na autobus do centrum. Autobus A21, bilet kosztuje $33, jak się okazało. Jest warte 14 zł. Pierwszy dzień w Hongkongu. Tutaj jest przybytek, w którym się zatrzymałem. Jest tutaj mnóstwo jest mnóstwo hosteli, moteli, Airbnb w tym punkcie. Całe takie korytarze, dosłownie labirynty. Kiepsko poznaczane, można się zgubić. Wychodzimy z windy. Tutaj są centra handlowe, jakieś restauracje, mnóstwo hoteli, moteli, hosteli. Skrzynki pocztowe. Tak wygląda mniej więcej. Jestem na głównej ulicy na części Hongkongu. Nathan Road. Widać Nathan Road. Także to jest główna ulica. Do 9 wieczór, ale miasto tętni życiem.
kilka praktycznych wskazówek, które zauważyłem już po pierwszym dniu. Pierwsza rzecz na przykład to jest kwestia połączeń. W sieci Orange na przykład jest 8 zł za wykonanie połączenia za minutę, odebrane 5 zł. Na przykład koleżanka, która leciała, Kasia, która była ze mną na lotnisku w Moskwie, ma telefon w sieci T-Mobile, 16 zł za minutę. Jeżeli chodzi na przykład o internet, no to wszędzie praktycznie jest Wi-Fi w mieście, także fajna rzecz. Dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że w Chinach, oczywiście wiadomo, że Hongkong nie jest tak jakby częścią Chin, ale w Chinach internet jest inwigilowany, nie ma dostępu do Facebooka, nie ma dostępu do WhatsAppa, do innych portali społecznościowych, więc warto to mieć na uwadze. Także nie ma się czym przejmować. Ogólnie tutaj w Hongkongu ten internet jest. Kolejna sprawa, kwestie cen. Ceny są takie zbliżone jak w Polsce. Średnio jedzenie jakiekolwiek w jakimkolwiek miejscu zaczyna się około $50. Tutaj sobie patrzę. $50 to jest mniej więcej 25, no średnio w granicach 25-30 zł. Ok là mua phá này à? Phá này bay này à? Z Norbi przez świat i z panią centrali kochaniutcy. Wszędzie, słuchajcie, zobaczycie wszystko, cokolwiek, na co macie chęć. Dojedziecie na koniec świata, teraz jesteśmy w Hongkongu. Ja co prawda wracam do Polski już jutro, a Norbi jedzie dalej. A Norbi jedzie dalej. Spotkanie z panią z centrali. Przypadeczkiem, ale... Będziemy obserwować swoje blogi i mamy nadzieję, że wy też będziecie obserwować nas. Dokładnie, pozdrowienia z Hongkongu i do zobaczenia niebawem. W 1842 roku została tutaj podpisana ustawa opiumowa, no i na porozumieniu Wielka Brytania, Chiny została podpisana umowa o dzierżawę, więc Wielka Brytania dzierżawiła tutaj te tereny Hongkong przez 99 lat. W XX wieku Hongkong stał się takim pomostem gospodarczym, kulturowym pomiędzy światem zachodnim a Chinami. No i w 1997 roku Hongkong podobnie trafił w ręce Chinoli. No i co można dodać? Zobaczcie. Na ulicy Nathan Road. To jest ulica, która ciągnie się aż od centrum od dzielnicy Mongkok po Hongkong Island, wyspę Hongkong, na której jest słynna Victoria Peak, te wzgórze właśnie widokowe. Słynne miejsce też z filmu Krwawy Sport, tam gdzie Van Damme robił szpagat z widokiem na cały Hongkong i na wyspy. No i pomiędzy Mongkok a Hongkong Island jest Aleja Gwiazd, tam jest pomnik Bruce'a Lee. Jak widać, Hongkong Island. Fajny, ciepły wieczór, 28 stopni. I słynna Aleja Gwiazd, będą statuły znanych aktorów, Bruce'a Lee między innymi. Szczerze mówiąc, tak analizując sobie
Większe miasta azjatyckie, takie jak na przykład Singapur, jak Bangkok, to wydaje mi się, że Hongkong jest chyba jednym z fajniejszych miast, dlatego że pomimo tego, że jest duży, jest tak fajnie rozmieszczony, jest porozrzucany po tych różnych wyspach i pomimo, że jest wielki, w jakiś sposób nie odczuwa się tej wielkości, dlatego że można się przemieszczać pomiędzy tymi wyspami gdzieś tam nawet spacerkiem, nie trzeba koniecznie jeździć metrem. No a na przykład w Bangkoku sprawa wygląda trochę inaczej, dlatego że pierwsza sprawa, no na przykład tuk-tuk jest bardzo wygodny, czyli te busiki, znaczy busiki w zasadzie małe samochodziki, takie motorki, no ale to spędza się naprawdę bardzo dużo czasu w tym środku transportu, w korkach. No i miasto jest mocno gdzieś tam zakurzone, zapylone, a w Hongkongu naprawdę jest fajne, świeże powietrze. Także porównując do tych innych miast, naprawdę Hongkong ma swój jakiś taki czar. Wydaje mi się, że jest jednym z fajniejszych z tych dużych miast w Azji. Garden of Stars. Ogród gwiazd. Tutaj idziemy zobaczyć. Dzisiaj już jest dosyć późno i ciemno, że w zasadzie późno nie jest, bo jest godzina 19, ale ciemno. Galeria Gwiazd w Hongkongu, chyba najważniejsza statuetka, przynajmniej jak dla mnie, ze względu na swoją legendę, na to, że Bruce Lee też był wielką inspiracją dla mnie do ćwiczenia sztuk walki. Pamiętam, jak miałem, nie wiem, 5-6 lat, jak oglądałem Wyjście Smoka i już wtedy miałem zapędy, żeby zacząć ćwiczyć. Także naprawdę dla mnie wielka inspiracja. Bardzo ważny moment akurat dzisiaj, że tutaj jestem. Niesamowite wrażenie być tutaj. To jest miejsce urodzenia, data śmierci 1940 rok. Bruce Lee urodził się w San Francisco, no ale zmarł w Hongkongu, właśnie w tym mieście, w 1973 roku, 20 lipca. Akurat był na etapie nagrywania kolejnego filmu. Różne krążą legendy, ponoć zmarł od wzięcia pomieszania leków psychotropowych wcześniej miał jakiś wylew, więc tak naprawdę wersji jest dużo różnych. Także tutaj nie ma dokładnej informacji, no ale no, jaka była prawda. Tutaj odbite dłonie. Teraz zobaczymy. Jaką ma dłoń Jackie Chan. Rączki, które bardzo robić krzywdę. W zasadzie taka sama. Ta rączka też potrafi zrobić. A teraz porównajmy rękę Jeta Li. To by było coś takiego. No ale wiadomo, chińska produkcja. Taki widok na ulicę Nathan Road. Ulica pomiędzy Hongkong Wyspą a Bangkokiem. I ona się ciągnie tutaj spory kawałek. Około godziny. Wiecie co, nie spodziewałem się tego po sobie. Nie wiem, jeść fast foodów, no ale trudno jest. Pół do 10 w nocy. Jeszcze dzisiaj nic nie jadłem. Życie stygnie. Tak jak powiedziałem, późno wstałem. 17 godzin snu, wyszedłem dopiero po godzinie 18. Spokojnie, także to jest tylko to, co dzisiaj będę jadł. A może innym co zjem, ale sam siebie zaskakuje. Nie wiem, takich rzeczy nie jadać. No ale chłopaki nie patrzą. A tak na marginesie, taka kanapka kosztuje $20. To jest równowartość mniej więcej 10 zł, trochę poniżej. Takie są ceny.
Proszę bardzo, w Hongkongu fast fooda, chyba miejsca, w których się można napić z Afryką. Nawet jest liczone. Proszę, po nitce do kłębka. Wczoraj tak właśnie sobie chodziłem po Hongkongu i szukałem restauracji, mniej więcej jakie są ceny jedzenia. No i proszę, kebab od $15. To chyba najtańsze jedzenie, jakie znalazłem w Hongkongu. Wreszcie sobie jakiś z jajkiem egg paratha za 25. No i tutaj tam jakieś różne inne zestawy, do tego woda gratis. No to teraz taka praktyczna informacja odnośnie cen w Hongkongu. Każdy zapewne jest ciekawy, ile kosztuje alkohol, więc ceny są zbliżone, ale ogólnie no $1 to jest niecałe, to na połowę trzeba rozbijać, więc powiedzmy, nie wiem, $198 to jest około 100 zł, Absolut wódka. Także takie różne ceny, na przykład tak danie jest 328, 150 zł. I jakieś tam różne inne alkohole. Czyli w zasadzie można się urąbać od 50 zł, czyli od $100. No i ceny później już idą sobie w górę nawet do 400. Jakieś tam inne produkty, napoje, wody, nie wody. Także napoje 5, 7, 8 zł.